Witam! Dziś zapraszam Was na pierwszą część historii Żydów. Jest to lud, który przez wieki był największą mniejszością etniczną w naszym kraju. W czasach II Rzeczypospolitej, tu gdzie żyję, czyli w Galicji, ludność żydowska stanowiła około 20% wszystkich mieszkańców, a w miastach sięgała nawet 40%. W moim małym miasteczku moi rodzice i dziadkowie pamiętają przed wojną, że sytuacja wyglądała zupełnie inaczej niż jest obecnie. Ten podział na ludność żydowską i polską był bardzo doskonale widoczny. Dziś pozostała z tego wszystkiego tylko stara, zaniedbana synagoga. To dość nieodległa historia, którą diametralnie zmieniła II wojna światowa. Opowiem dziś, jak doszło do tego, że ludzie wywodzący się z dalekiej Judei tak mocno spletli się ze Słowianami zamieszkującymi dorzecze Wisły. Zajmę się dziejami Żydów w starożytności. Będzie w tym odcinku o tym, co judaizm zapożyczył z wierzeń perskich, jak narodziło się święto Hanuki, a także jak wiodło się im pod rzymskim okupantem. Opowiem też o tym, jak judaizm wszedł na kurs kolizyjny z chrześcijaństwem i co spowodowało, że opuścili oni swoją ojczyznę i rozpierzchli się po świecie. Zapraszam. Na początku epoki brązu, około 5000 lat temu, na terenie żyznego półksiężyca wykształciła się ludność semicka. Później stopniowo rozprzestrzeniała się ona na południe, obejmując znaczne obszary Półwyspu Arabskiego, szczególnie po jego zachodniej stronie. Semici przeprawili się także przez Morze Czerwone i zasiedlili róg Afryki, czyli obszar dzisiejszej Etiopii i Erytrei. Do ludów semickich zaliczamy na przykład Akadyjczyków, którzy utworzyli potężne imperium w Mezopotamii w drugiej połowie III tysiąclecia przed naszą erą. Semitami byli również późniejsi Fenicjanie i Asyryjczycy. Starożytny Kanaan był w strefie politycznych wpływów Egiptu. Najazdy faraonów na ten teren dostarczały niewolników i taki właśnie los podzieliła spora część dawnych mieszkańców tego obszaru. W XV wieku przed naszą erą, dzięki zamieszaniu, jakie zostało wywołane w Egipcie przez serię klęsk naturalnych za panowania Totmesa III, Żydzi uciekają z nad Nilu i powracają do swojej kolebki. W XII wieku przed naszą erą dochodzi do inwazji ludów morza, potężnego najazdu ludów zamieszkujących wcześniej prawdopodobnie Półwysep Bałkański i basen Morza Egejskiego. Burzy to porządek na Bliskim Wschodzie. Upada supermocarstwo Chetytów. Egipt ledwo broni się przed najazdem, a bogate miasta-państwa na wschodnich brzegach Morza Śródziemnego zostają zdobyte przez najeźdźców. Duża część Kanaanu znajduje się teraz pod wpływem nowych ludów. Na wschód od Egiptu osiedlają się Filistyni. Są to przybysze z południowej Europy, lud z pewnością indoeuropejski, o czym świadczą skromne pozostałości ich języka. Wykazują one podobieństwo do języków starosłowiańskich. Ale spokojnie, w XII wieku przed naszą erą jeszcze większość języków indoeuropejskich była do siebie podobna. Biblijny Goliat właśnie nosi takie obce, niesemickie imię, bo właśnie on wywodził się z Filistynów. Już w tym okresie tworzy się etnos zwany Izraelitami, a po raz pierwszy są wymieniani oni z nazwy na stelli faraona Merenptacha z około 1205 roku przed naszą erą. Po upadku nadmorskich, prafenickich miast-państw w wyniku inwazji ludów morza, Izraelici zyskują na znaczeniu politycznym, a naciskani z zachodu przez Filistynów jednoczą się i około 1030 roku przed naszą erą obwołują królem Saula, tworząc pierwsze królestwo Izraela. Kolejnym królem zostaje Dawid, który skutecznie jednoczy 12 plemion żydowskich i dzięki temu pokonuje Filistynów,
którzy od tego czasu stopniowo tracą na znaczeniu. Dokonuje on także ekspansji na północ i wschód, korzystając z bardzo korzystnej sytuacji politycznej w regionie. Otóż Egipt jest wtedy stosunkowo słaby, a Filistyni pokonani, także nie ma zagrożenia z zachodu. Natomiast Asyria i Babilonia walczą ze sobą, więc nie prowadzą ekspansji w kierunku Kanaanu. A brak Imperium Chetytów pozostawia tereny wokół Damaszku rozdrobnione politycznie i słabe militarnie. Dawid zdobywa także Jerozolimę, która ze względu na bardzo dobre położenie strategiczne zostaje wybrana na centrum polityczne i religijne właśnie rodzącego się narodu. Od 971 roku przed naszą erą rządzi przez 40 lat syn Dawida Salomon. Jest to okres największego rozkwitu tego królestwa. Handel rozwija się prężnie. Salomon, w przeciwieństwie do swojego ojca, unika wojen, stawia na dyplomację i poślubia liczne księżniczki z ościennych krajów, w tym słynną Sabę, z ludu semickiego zamieszkującego dzisiejszą północną Etiopię. Udaje mu się utrzymać pokój i bogactwo w swoim królestwie. Wpływy z ceł i podatków przeznacza na monumentalne budowle, w tym świątynię Salomona. Jednak dalekosiężny handel niesie z sobą także obce wpływy kulturowe. I w czasach Salomona Żydzi dalecy byli jeszcze od monoteizmu, z którym tak bardzo chcą być utożsamiani. Silny był na przykład kult semickiego Baala, boga deszczu. W tym pustynnym klimacie nie trudno zgadnąć, że Bóg deszczu miał szczególne poważanie. Czczona była także bogini morza i handlu, Ashera. Sam Salomon budował dla niej świątynię. Kult tej bogini był tak silny, że przez wieki Żydzi nie byli w stanie się go pozbyć, więc później stwierdzili, że Ashera jest po prostu małżonką Jahwe. Po śmierci Salomona królestwo rozpada się na dwie części. Północną, zamieszkiwaną przez 10 plemion Izraela, oraz południową, zwaną odtąd Judeą, z Jerozolimą jako stolicą. Rozpad państwa oczywiście skutkuje osłabieniem jego znaczenia politycznego, a na domiar złego rodzi się potężne państwo nowoasyryjskie. Aszurbanipal II dokonuje znacznych podbojów na wschodzie, a jego syn Salmansar III rozszerza to panowanie w połowie IX wieku przed naszą erą na tereny Kanaanu. Żydzi od tego momentu są pod zwierzchnictwem asyryjskim i płacą im haracz. Skarbiec Asyrii, zasilany podatkami, haraczami i niewolniczą pracą tysięcy ludzi, pozwala na śmiałe przedsięwzięcia. Powstają biblioteki, pałace, zamki i przede wszystkim wiszące ogrody. Wielkie budowle z pięknymi ogrodami na dachach. Coś, co w upalnym klimacie Mezopotamii musiało robić kolosalne wrażenie i do dziś uważane jest za jeden z cudów starożytnego świata. W połowie VIII wieku przed naszą erą Asyryjczycy zdobywają nawet Egipt i tworzą w ten sposób największe imperium, jakie istniało na ziemi do tego czasu. Później wielki wojownik i zdobywca asyryjski Sargon II pacyfikuje Żydów, a dużą ich część przesiedla do Mezopotamii. Dzieje się to około 710 roku przed naszą erą. Jednak potęga asyryjska nie trwa wiecznie. Już 100 lat później ich państwo upada zupełnie, kiedy to Babilończycy zdobywają Niniwę w 612 roku przed naszą erą. W 597 roku przed naszą erą babiloński król Nabuchodonozor II zdobył Jerozolimę. Zdetronizował dotychczasowego króla Judei i na tron wsadził podległego sobie Sedecjasza. Ale 10 lat później faraon Apries postanowił uderzyć na Babilończyków. Podbił tereny Filistynów, wcześniej podległe Nabuchodonozorowi, a następnie skierował się w stronę Tyru. Widząc potężną egipską armię, Żydzi uznali, że jest to bardzo dobry moment na bunt przeciwko Babilonowi.
w Biblii zwykle opisywanemu jako siedlisko wszelkiego zła. Jednak fatalnie w tym względzie się pomylili. W kolejnym roku Nabuchodonozor II pokonał rebelię w Kanaanie, zdobył Jerozolimę i aby ukarać Żydów, zniszczył ich najświętsze sanktuarium, świątynię Salomona. Katastrofa ta, choć politycznie druzgocąca, stała się katalizatorem fundamentalnej zmiany religijnej i narodowej. Utrata państwowości i centralnego miejsca kultu, jakim była świątynia Salomona, zmusiła ocalałych do radykalnej reinterpretacji ich relacji z Jahwe. Jak mamy teraz czcić naszego najwyższego Boga, skoro nie mamy Jego świątyni, która do tej pory była kluczowym elementem naszej religijnej i narodowej tożsamości? Podczas niewoli babilońskiej Żydzi pierwszy raz weszli w styczność z koncepcjami proto-monoteistycznymi, takimi jak irański zaraostranizm. Wtedy religia Izraelitów uległa kluczowym przeobrażeniom. Stali się oni czystymi monoteistami, a zniszczenie świątyni spowodowało, że kult stracił swoją fizyczną formę. W rezultacie obiekt kultu ze świątyni przeniósł się na świętą księgę, Torę. Księgę tą czytano w Bejet Kneset, czyli domu spotkań, co po grecku zwie się synagoga. I chociaż instytucja synagogi ugruntowała się w pełni dopiero po powrocie z wygnania, to jej geneza wiąże się właśnie z okresem niewoli babilońskiej w VI wieku przed naszą erą. Nie trwała ona wszakże wiecznie, bo niecałe pół wieku, gdyż już niedługo ich los miał się zdecydowanie poprawić, gdyż ze wschodu nadciągnął nowy, potężny zdobywca, Cyrus Wielki, założyciel Imperium Perskiego. On to, panując nad ogromnymi obszarami Azji, praktykował daleko idącą tolerancję religijną, bo wiedział, że nie ma siły, by narzucić setkom ludów, które podbił, jakąś jedną spójną ideologię. Dlatego też Żydzi powitali go w Babilonie bardzo przychylnie, a on zgodził się, aby powrócili do swojej ojczyzny. Tak więc w 537 roku przed naszą erą Żydzi, od teraz poddani Persów, ciesząc się sporą autonomią, rozpoczęli budowę drugiej świątyni Salomona. Religia żydowska stała się teraz znacznie bardziej ortodoksyjna. Zaczęli postrzegać siebie jako naród wybrany przez Boga, a ich monoteistyczne podejście do wiary sprawiało, że z pogardą spoglądali na otaczających ich politeistów. Dawniej czczony przez nich Bóg Baal stał się wrogiem publicznym. Jego wyobrażenie zdemonizowano tak skutecznie, że dziś w naszej kulturze Baal jest jednym z wcieleń Pana Ciemności. 200 lat pod perskim panowaniem ma istotny wpływ na kształtowanie się idei judaizmu. Od Persów zapożyczają oni koncepcję sądu ostatecznego, którego konsekwencją jest wieczne zbawienie lub potępienie. Z perskiego zoroastryzmu zaczerpnęli także ideę antyboga, pana zła, choć w odróżnieniu od Persów nie traktowali go na równi z Jahwe, ale jako jego głównego oponenta. Żyje im się w tym okresie wyjątkowo dobrze i dostatnio. Mimo ograniczonej władzy politycznej mogą swobodnie rozwijać handel w ramach potężnego imperium Achemenidów. Izrael staje się krainą ludną i bogatą. Żydzi też przechodzą na język aramejski, używany w tym czasie powszechnie na Bliskim Wschodzie. Aramejski jest też językiem urzędowym Imperium Perskiego. Hebrajski zostaje tylko językiem Tory i językiem liturgicznym. Kiedy w 332 roku przed naszą erą Aleksander Wielki wkroczył do Jerozolimy, witany był jako wybawiciel. Co ciekawe, jak zobaczymy jeszcze wiele razy w historii tego narodu, oni zawsze nowego zdobywcę Jerozolimy witają przyjaźnie. Jednak jak wiecie, Imperium Aleksandra jak szybko powstało, tak szybko rozpadło się na zwaśnione królestwa.
Początkowo Judea znajdowała się pod panowaniem egipskich Ptolemeuszy, a arcykapłan świątyni Salomona był równocześnie namiestnikiem Judei, odpowiedzialnym za zbieranie podatków i kierowanie ich do skarbca w Aleksandrii. Poza tym Żydzi zachowali swoje prawa religijne i swobodę gospodarczą. Była to dosyć ciekawa konstrukcja polityczna, bo posada arcykapłana była dziedziczna, więc tak naprawdę Izraelem rządziła dynastia wywodząca swoje pochodzenie od Arona. Sytuacja zmieniła się zdecydowanie w czasie V wojny syryjskiej. Wtedy to przez Judeę przetoczyły się wojska zarówno Ptolemeuszy, jak i Seleucydów, dokonując licznych grabieży. Bitwa pod Panion w 200 roku przed naszą erą zdecydowała, że obszar ten przeszedł pod kontrolę Antiocha III z dynastii Seleucydów. Początkowo władca ten kontynuował politykę daleko idącej autonomii Izraelitów, ale jego syn Antioch IV zdecydowanie zmienił ten kurs. Nie podobała mu się odrębność polityczna Żydów i drażniło go, że gardzą oni helenistycznymi bogami. Dlatego zrabował skarbiec świątyni Salomona i wstawił tam posąg Zeusa. Zabronił kultu Jahwe, jednocześnie zmuszając Żydów do czczenia bogów greckich. Bardzo szybko spowodowało to zbrojną reakcję mieszkańców Izraela, a że państwo Seleucydów było wówczas osłabione, mogli oni liczyć na sukces. Juda Machabeusz był pierwszym przywódcą partyzantów, którzy ukrywali się na wzgórzach wokół Jerozolimy i tam zwalczali każdego, kto czci Zeusa, czy to Greka, czy Żyda. Uciekało do nich coraz więcej buntowników, tak więc powstańcy rośli cały czas w siłę. W 164 roku przed naszą erą doszło do bitwy pod Bet-Sur, w której około 10 000 Żydów pokonało liczniejszą od siebie armię Seleucydów. Dzięki temu sukcesowi militarnemu mogli oni teraz zająć Jerozolimę, w której urządzili masakrę mieszkańców, czyli zarówno Żydów, jak i Greków, którzy śmieli się czcić Zeusa. Następnie dokonali oczyszczenia świątyni Salomona, zapalili swój słynny siedmioramienny świecznik i wtedy wydarzył się cud. Zapas oliwy, który w menorze wystarczyć miał na dobę, świecił przez 8 dni. Na pamiątkę tego wydarzenia od 14 grudnia przez 8 dni Żydzi obchodzą święto światła, czyli Chanukę. Po pokonaniu Seleucydów Judea stała się niezależnym państwem pod wodzą członków rodziny Machabeuszy. Szczególnie silny był Jan Hirkan I, który rządził w latach 135 do 104 przed naszą erą. Początkowo musiał stawić czoła najazdowi Antiocha VII, ale po wypłaceniu okupu najeźdźcom udało mu się obronić Jerozolimę bez walki. Później udawał, że jest sojusznikiem swojego północnego sąsiada, a kiedy Antioch zginął w walce z Partami, Jan uderzył na Syrię i opanował znaczne terytoria. Stworzył on silną, najemną armię, która pomogła mu także opanować tereny na południu. W efekcie, w momencie swojej śmierci, Judea była dość silnym państwem na Bliskim Wschodzie. Potencjał ten wykorzystał w pełni jego trzeci syn, Jonatan, król Judei od 103 do 76 przed naszą erą. Przez prawie całe swoje panowanie prowadził on wojny z sąsiadami. Korzystając ze słabości Seleucydów na północy, podbił Syrię, w tym ważne miasta portowe. Kiedy zajął Gazę, został zaatakowany za to przez Egipcjan, ale mimo porażki militarnej potrafił wykorzystać swoje wpływy na dworze w Aleksandrii, by zatrzymać armię Ptolemeusza IX i uchronić stolicę przed splądrowaniem. Zajęcie Gazy miało też inne negatywne konsekwencje. Był to kluczowy port handlowy dla Nabatejczyków, ludu z pogranicza pustyni arabskiej,
dla którego miasto to było oknem na świat. W odpowiedzi zaatakował Jonatana król Obades I i pokonał go na wzgórzach Golan. Osłabiło to mocno pozycję króla Judei i w konsekwencji tych wydarzeń wybuchła wojna domowa pomiędzy Saduceuszami popierającymi Jonatana, a Faryzeuszami, którzy popierali króla Demetriusza III Seleucydę. Konflikt trwał 5 lat i znacząco osłabił Królestwo Judei. Skończyło się na tym, że Jonatan wygrał konflikt, kazał przymocować gwoźdźmi buntowników do drewnianych konstrukcji, a następnie urządził sobie ucztę i patrzył na to, jak ich dusze opuszczają ciała. Następcą Jonatana była jego żona, Aleksandra Salomea, która sprawnie władała królestwem, nie dopuszczając do władzy swoich synów, Hircana i Arystobula. Na łożu śmierci w 67 roku przed naszą erą Aleksandra Salomea wyznaczyła na następcę starszego syna, Hircana, ale młodszy Arystobul nie zaakceptował tego. Był bardziej energiczny i cieszył się poparciem arystokracji saducejskiej. Doszło do zbrojnego konfliktu. Arystobul pokonał w bitwie pod Jerychem brata i zmusił go do zrzeczenia się tronu. Wtedy do gry wszedł Antypater, władca krainy zwanej Idumeja. To są okolice dzisiejszego Hebronu na południu. Przekonał on słabego charakterem Hircana do wznowienia walki o tron. Skorzystał także z pomocy króla nabatejskiego Aretasa III, który najechał Judeę i obległ Arystobula w Jerozolimie. Konflikt ten, na nieszczęście Żydów, rozgrywał się w czasie, gdy Pompejusz Wielki podbijał Bliski Wschód. W 63 roku przed naszą erą obaj synowie Aleksandry Salomei zwrócili się do Pompejusza o arbitraż. Ten opowiedział się po stronie Hircana, ale gdy Arystobul nie uszanował tego wyboru, Rzymianie wkroczyli do Judei, oblegli Jerozolimę i zdobyli ją. Pompejusz zlikwidował Królestwo Judei jako niezależne państwo. Hircana uczynił arcykapłanem, a faktyczną władzę nad tym rzymskim teraz terytorium powierzył Antypatrowi. Judea od tego momentu stała się prowincją rzymską. Warto w tym momencie zwrócić uwagę na daleko idącą helenizację Judei w I wieku przed naszą erą. Praktycznie wszyscy władcy nosili greckie imiona. Wspomniany przeze mnie wcześniej król Jonatan przede wszystkim posługiwał się swoim greckim imieniem Aleksander. Antypater z kolei był człowiekiem z zewnątrz, nie był uważany za Żyda. Zresztą jego rodzina przyjęła judaizm zaledwie kilka pokoleń wcześniej. Kraj w tym czasie był daleki od ortodoksji i wielu rabinom się to nie podobało. Ale z drugiej strony pokazuje to siłę kultury heleńskiej, która gdyby trwała tutaj jeszcze kilka stuleci, mogłaby doprowadzić do znaczącego zaniku etnicznej wiary i kultury Judei. Antypater zdołał przetrwać wojny domowe w Rzymie, gdyż stanął po stronie Cezara, a później jego spadkobierców. To też w nagrodę za lojalność kolejnym namiestnikiem prowincji zostaje jego syn, słynny Herod. Rządzi on z nadania Oktawiana Augusta przez 40 lat i buduje wiele ważnych twierdz, portów oraz dróg. Rozbudowuje on też świątynię jerozolimską. Po pokonaniu Kleopatry otrzymuje także od Rzymu tereny na południowym zachodzie. Jednak poza zapałem budowlanym Herod także paranoicznie obawiał się o swoją władzę. Kiedy usłyszał, że w pierwszym roku naszej ery rodzi się nowy król żydowski, miał on rozkazać permanentne usuwanie z tego świata wszystkich małych dzieci. Na wydarzenie to nie ma pozabiblijnych dowodów, natomiast są dowody na to, że w podobny sposób obszedł się ze swoimi synami i dużą częścią swojej rodziny. Po jego śmierci w IV roku naszej ery dochodzi do buntu w Judei, gdyż Żydzi dość mają rzymskich wpływów i tyranów podobnych do Heroda,
a oczywiście po jego śmierci jego synowie zaczęli od razu umizgiwać się do Rzymian o nadanie im władzy podobnej do tej, jaką miał ich ojciec. Dla izraelskich patriotów taka postawa była oczywiście obrzydliwą kolaboracją, więc chwycili za broń, aby tego uniknąć. Zaatakowany został rzymski legion stacjonujący w Jerozolimie i sytuacja była bardzo gorąca, bo powstańcy, prowadząc skuteczną walkę miejską, zadawali znaczące straty Rzymianom. Na pomoc wezwany został Publiusz Quinctilius Varus, który wkroczył do zbuntowanej prowincji z 2 legionami i utopił powstanie w morzu krwi. Znów rzymskim zwyczajem tysiące ludzi na stałe przymocowano gwoździami do drewnianych konstrukcji. Oktawian August w nagrodę za skuteczne poradzenie sobie z Żydami przeniósł Publiusza Varusa do Germanii, aby teraz tutaj mógł on wykorzystać swoje umiejętności brutalnego tłumienia powstań ludów podbitych. Varus, jak doskonale wiecie, przybył do Germanii i we wrześniu 9 roku naszej ery na czele 3 legionów wyruszył tłumić niewielki bunt jednego z germańskich plemion. Maszerując przez las teutoburski, wpadł w świetnie przygotowaną zasadzkę i z jego 3 legionów nic nie zostało. Wracając do Judei. Nowym zarządcą, choć ze znacznie mniejszą władzą, został jeden z synów Heroda, któremu udało się przeżyć paranoję ojca. Był to Herod Antypas. Dzierżył on tytuł tetrarchy i tylko część dawnego królestwa Judei, Galileę. Jego brat Herod Archelaos rządził nad Jerozolimą, a półbrat Herod Filip w Samarii. W 36 roku naszej ery wojnę Herodowi Antypasowi wypowiedzieli Nabatejczycy, a co ciekawe, Rzym wcale nie przysłał posiłków, by bronić niejako własne terytorium. Później udał się on do Rzymian, aby prosić o nadanie tytułu królewskiego, ale cesarz Kaligula nie zamierzał wzmacniać żydowskiej samorządności, więc aroganckiego tetrarchę skazał na wygnanie. Jednak to nie polityczne perypetie potomków Heroda Wielkiego są najważniejsze w historii tego narodu w I wieku naszej ery. Najbardziej kluczowy jest rozłam w judaizmie spowodowany pojawieniem się proroka. Żydzi od wieków oczekiwali nadejścia Mesjasza, czyli namaszczonego przez Jahwe, który odbuduje ich potęgę zarówno polityczną, jak i duchową. W latach 30. I wieku takim człowiekiem był Jezus z Nazaretu i wielu Żydów uznało, że w jego osobie wypełniło się to proroctwo. Dla pozostałych, którzy nie uwierzyli w mesjanizm Jezusa, on i jego zwolennicy byli i są po dziś dzień heretykami, odstępcami od wiary. Tak więc życie Jezusa dało początek nowej religii, która nie dość, że osiągnie największą w historii ludzkości karierę, jeśli chodzi o ilość wyznawców, to będzie też z niechęcią spoglądać na judaizm, a niechęć ta tysiące razy w historii przemieniać się będzie we wrogość, no i tak ze wzajemnością. U podłoża konfliktu judaizmu i chrześcijaństwa jest właśnie interpretacja osoby Jezusa z Nazaretu. Ci pierwsi uznają go za samozwańczego Mesjasza, który zwiódł na manowce herezji część żydowskiego narodu, a ci drudzy widzą w nim wielkiego nauczyciela, którego po 300 latach na soborze w Nicei uznają nawet za Boga. Żydzi pod władzą rzymską czuli się uciskani. Ponadto niezwykle żywe było wśród nich proroctwo o rychłym nadejściu Syna Bożego i odbudowie potęgi Izraela. Potęgi rozumianej dosłownie. W 66 roku ich gniew skierował się na greckich kupców, którzy handlowali w okolicach świątyni jerozolimskiej. Szybko ogień powstania objął całą Judeę. Początkowo Żydzi odnieśli znaczny sukces.
zniszczyli wysłany przeciw nim 12 Legion i zdobyli nawet jego orła. Później jednak z Syrii przybyły silniejsze wojska pod wodzą Tytusa Flawiusza. Na domiar złego powstańcy szybko podzielili się na 4 stronnictwa, a większość z nich miała swoich mesjaszy, którzy uważali, że są wybrani przez Jahwe, by prowadzić teraz lud Izraela ku zwycięstwu. Tytus Flawiusz natomiast krok po kroku zdobywał żydowskie fortece, a ludność posyłał na tamten świat. Czasem w akcie łaski kobiety i dzieci sprzedawał w niewolę. W 70 roku naszej ery Rzymianie zdobyli Jerozolimę i zburzyli drugą świątynię Salomona. Przez kolejne lata trwał jeszcze opór na prowincji, ale ostatecznie do 73 roku powstanie zostało zduszone z całą rzymską bezwzględnością. Szacuje się, że nawet 500 000 Żydów straciło życie w wyniku tych walk, a około 100 000 sprzedano w niewolę. Pozostali przy życiu w dużej mierze rozpierzchli się po świecie. Wydarzenie to jest kluczowe dla dalszych losów tego narodu. Zniszczone zostało ich najważniejsze miejsce kultu, zmniejszyła się ludność Judei o połowę i rozpoczęła się masowa emigracja. Brak świątyni wcale nie oznaczał jednak, że podatek świątynny nie będzie pobierany. Cesarz Wespazjan zarządził, iż za karę Żydzi nadal mają płacić podatek na rzecz świątyni, tak jak robili to do tej pory, lecz pieniądze te będą teraz trafiać na rzecz świątyni Jowisza w Rzymie. Podatek ten wynosił pół szekla rocznie od każdego Żyda zarówno w Judei, jak i w diasporze. Wielu Żydów w owym czasie próbowało ukrywać swoje pochodzenie, żeby nie płacić tego podatku, który był dla nich haniebny i w dodatku szedł na cel, którego w ogóle nie popierali. Ale urzędnicy rzymscy robili kontrolę napletków i w ten sposób zmuszano ich do płacenia podatku. Za Domicjana szczególnie gorliwie ściągano ten podatek zwany Fiscus Judaicus. Tymczasem chrześcijanie w trakcie tego wielkiego powstania żydowskiego starali się trzymać na uboczu, co dla Żydów było kolejnym powodem do niechęci w stosunku do wyznawców Jezusa, bo w ich mniemaniu zdradzili oni i nie stanęli do walki w tej słusznej sprawie. Ten niezwykle wykrwawiony naród pozostał spokojny przez kolejne 42 lata, ale w 115 roku, kiedy cesarz Trajan walczył z Partami w Mezopotamii, tamtejsi Żydzi nawiązali kontakt z partyjskim władcą. Ten zachęcił ich do stanięcia po jego stronie i obiecał oczywiście wielkie przywileje dla Żydów, kiedy już wspólnie z Partami pokonają znienawidzonych Rzymian. Wybuchło wtedy bardzo rozległe żydowskie powstanie, wszędzie tam, gdzie znajdowały się liczne ich społeczności. Na Cyprze, w północnym Egipcie, w Libii, w Syrii. Dla Trajana i jego wojsk było to bardzo poważne zagrożenie, gdyż mogli zostać odcięci od dostaw zaopatrzenia, więc musiał on wyhamować swoją ekspansję na wschodzie i zająć się tłumieniem powstania. Oczywiście poza rozlewem krwi nie dało to powstanie Żydom nic, ale prawdopodobnie za to uratowało Partów przed ostateczną klęską, bo Trajan dotarł wtedy już do Zatoki Perskiej i kto wie, czy nie ruszyłby dalej na wschód do partyjskiego matecznika. Niedługo później zmarł cesarz Trajan i jego następca Hadrian dobrze pamiętał czyny krnąbrnych Izraelitów. Postanowił rozwiązać ten problem ostatecznie, przebudowując Jerozolimę na rzymskie miasto Aelia Capitolina, a do tego zabronił Żydom praktykowania obrzezania. Te represje spowodowały, że w 132 roku pojawił się nowy Mesjasz, Szymon bar Kochba. I niemal cała ludność Judei uwierzyła, że to właśnie on teraz przywróci świetność Królestwu Izraela. Tylko że ktokolwiek miał pojęcie o sytuacji na świecie,
ten wiedział, że Rzym był u szczytu swojej potęgi i żaden żydowski fanatyzm religijny nie jest w stanie tego zmienić. Mimo to początkowo powstańcy odnosili spore sukcesy i prawie całkowicie zniszczyli legion stacjonujący w ich prowincji. Następnie zdobyli Jerozolimę i przez ponad 2 lata tworzyli tam namiastkę niezależnego państwa. Ale młyny Rzymu, choć powolne, to mielą nieubłaganie. Przybyły posiłki i w kilka lat każdy, kto śmiał podnieść rękę przeciw władzy imperium, leżał martwy. I tak w 135 roku skończyło się ostatecznie Wielkie Powstanie Żydowskie. Od tego czasu nie mieli oni już ani siły, ani zapału, by zbrojnie stanąć do walki. Judaizm w wyniku tych wydarzeń zmienił się zdecydowanie. Żydzi stali się ludem bez ojczyzny, bez świątyni. Hadrian zabronił im nawet wstępu do Jerozolimy, a jedyne co pozostało im z wiary przodków była Tora, która stała się centralnym elementem ich kultu. W II i III wieku naszej ery największe skupiska Żydów znajdowały się w Galii, Hiszpanii, dawnej Kartaginie, Cyrenajce, w północnym Egipcie, na Cyprze, w Azji Mniejszej oraz w Grecji. Zajmowali się oni handlem, studiowali Torę, ale odpuścili już nieco oczekiwanie na Mesjasza, bo zbyt drogo zapłacili swoją krwią za te marzenia. Następca Hadriana, Antonius Pius, zaprzyjaźnił się z patriarchą żydowskim Judą Hanasimem. Pod jego wpływem zniósł zakaz Hadriana dotyczący wejścia na teren Jerozolimy i pozwolił na przywrócenie obrzezania. Juda Hanasim jest też autorem Miszny, zasadniczej części Talmudu, drugiej najważniejszej księgi judaizmu, która jest uzupełnieniem Tory. W III wieku naszej ery Żydom generalnie powodzi się całkiem dobrze. W ramach Imperium Romanum cieszą się tolerancją religijną jak setka innych wierzeń, które obecne były w imperium. Cesarstwo w III wieku pogrążone jest przez 50 lat w wojnie domowej zwanej jako kryzys III wieku i było niezwykłym tyglem religijnym. Poza oficjalną religią państwową, która wraz ze słabnącym państwem stopniowo traciła też na żywotności, bardzo popularny był kult Izydy i Serapisa, który był, można by rzec, wstępem do popularności chrześcijaństwa, bo kult ten szczególnie pociągał biedotę, dawał nadzieję na nagrodę po śmierci, wpajając wiarę w życie wieczne. Ze wschodu z kolei przybył kult Mitry, który był bogiem wyłącznie dla mężczyzn. Wierzono też we frygijską Kybelę, greckiego Dionizosa, a w tym wszystkim jeszcze mamy cały czas rozrastające się chrześcijaństwo oraz judaizm wyznawany przez około 2-milionową diasporę rozsianą po całym imperium. Kiedy od początku IV wieku naszej ery za sprawą Konstantyna Wielkiego i kolejnych w Imperium Romanum chrześcijanie zaczynają grać pierwsze skrzypce, szybko skierowali oni ostrze swojej retoryki przeciwko starszym braciom w wierze. Dochodziło coraz częściej do antyżydowskich wystąpień. Na przykład w 388 roku podburzeni przez biskupa mieszkańcy Kalinikon spalili lokalną synagogę. Cesarz nakazał im odbudować to, co zniszczyli, bo mimo wszystko państwo stało na straży prawa, a nie samosądów religijnych. Na ten rozkaz cesarza zareagował bardzo ostro biskup Mediolanu, święty Ambroży, pisząc do cesarza: jak możesz nakazywać chrześcijanom odbudowywać dom żydowskiej perfidii? Po tych słowach cesarz ustąpił. 414 rok. Aleksandria. Patriarcha Cyryl prowadzi wściekły lud na synagogi w tym wielokulturowym mieście. W efekcie jego akcji wszyscy Żydzi zostają z Aleksandrii wypędzeni,
a ich majątek skonfiskowany. Generalnie napięcia pomiędzy chrześcijanami a Żydami były znacznie mocniejsze we wschodniej części imperium niż zachodniej, bo i Żydów było znacznie więcej w Egipcie czy Anatolii niż w Galii czy Hiszpanii. Ponadto zachodnia część imperium upadała właśnie pod naporem germańskich plemion, więc władcy mieli inne problemy na głowie niż prześladowania religijne. Chrześcijanie u schyłku starożytności generalnie byli bardzo wrogo nastawieni do Żydów i w średniowieczu nastrój ten niewiele się zmienił. Nazywali ich zabójcami Jezusa, a to, że nie posiadają oni swojego państwa i błąkają się po świecie, było uważane za gniew Boży i jako karę za to, co uczynili. Represje te znalazły wyraz prawny w kodeksie cesarza wschodniorzymskiego Teodozjusza z 438 roku. Zabraniał on małżeństw pomiędzy Żydami a chrześcijanami, zakazywał Żydom posiadania niewolników chrześcijańskich, co było dotkliwą sankcją ekonomiczną w owym czasie, bo bogaci żydowscy kupcy posiadali licznych, także chrześcijańskich niewolników. Zakazał też pod karą śmierci nawracania chrześcijan na judaizm. Ponadto zakazał im pełnienia większości urzędów państwowych, służenia w armii i ograniczył im dostęp do zawodów prawnych. I wreszcie zakazał on budowy nowych synagog. Politykę tą kontynuował także Justynian Wielki, który 100 lat później rekonstruował Imperium Romanum. Chciał on skonsolidować państwo wokół chrześcijaństwa w wydaniu wschodnim, dlatego utrzymywał on w mocy kodeks Teodozjusza, co prowadziło do coraz większego wykluczenia Żydów z życia publicznego w Bizancjum. W tym czasie rzadko co prawda dochodziło do aktów przemocy wobec mniejszości wyznaniowej, niemniej jednak tu i ówdzie wybuchały antyżydowskie rozruchy, które zwykle kończyły się ich wypędzeniem z danego miasta i konfiskatą mienia. Administracja cesarska zwykle z obowiązku wyrażała oburzenie na taki stan rzeczy, jednak sprawcy zwykle pozostawali bezkarni, szczególnie że byli to najczęściej hierarchowie kościoła. VI wiek jest bardzo ważny dla judaizmu, ponieważ powstaje wówczas druga, najważniejsza księga żydowska – Talmud babiloński. Są to bardzo szczegółowe przepisy prawa żydowskiego, wywodzące się z nauczania rabinów na bazie Tory. Talmud jest monumentalny, ma 6200 stron. Powstał w Babilonie, ponieważ tam istniała bardzo prężna społeczność żydowska. Władcy sasaniccy byli bardziej tolerancyjni w stosunku do Izraelitów niż cesarze bizantyjscy, dlatego w VI wieku kultura żydowska kwitła najmocniej właśnie w Mezopotamii, a Żydzi zajmowali wysokie stanowiska w administracji sasanickiej. Mimo iż główną religią tego imperium był zaratustrianizm. Kluczowe zmiany na Bliskim Wschodzie zaszły na początku VII wieku i wpłynęły one bardzo mocno na Żydów na całym świecie. Otóż w 602 roku został obalony cesarz bizantyjski Maurycjusz, który utrzymywał dość dobre stosunki z Sasanidami. Król Sasanidów nie uznał uzurpatora Fokasa i wypowiedział Bizancjum wojnę, niejako w akcie zemsty. W tym czasie armia bizantyjska była w chaosie, a władza Fokasa nie była szeroko szanowana, dlatego Sasanidzi łatwo odnieśli wielkie sukcesy. W 614 roku zdobyli Jerozolimę, a Żydzi wspierający Sasanidów urządzili pogrom chrześcijan w mieście. Potem zdobyli jeszcze Egipt i dużą część Azji Mniejszej, aż na tronie bizantyjskim zasiadł Herakliusz i zaczął odbudowywać imperium. Finalnie w 627 roku pod Niniwą Herakliusz zwyciężył wielką sasanicką armię i 2 lata później odzyskał Jerozolimę.
ale oba imperia były bardzo mocno osłabione tą trwającą 2 dekady wojną. I na ich nieszczęście to właśnie był ten moment, kiedy na Półwyspie Arabskim narodził się islam. Już kilka lat później konni zdobywcy z Arabii zajęli Jerozolimę, później rozciągnęli swoje panowanie na wielkie obszary Azji, Afryki i części Europy. Dla dalszych losów Żydów miało to kolosalne znaczenie, ale ten wątek zostawiam już na kolejną część mojej opowieści, a będzie to średniowieczna historia Żydów. Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć Tobie, drogi słuchaczu, losy Żydów w starożytności w sposób przejrzysty i ciekawy. Serdecznie dziękuję za wspieranie mojego kanału i do usłyszenia.